Słuchajcie, witamy Was bardzo serdecznie. Piękna pogoda. Cześć Pawełku. Cześć, Michałku. Miejscowość Łęż, Fantastyczne miejsce. agroshow, ale Agroshow. zielone agroshow. Zielone agroshow, czyli mówimy wszystkie to, co jest związane z zielonkami, Dokładnie. utrzymaniem zielonek, ale też skoro Ale i- zielonki, to mamy krowy. A Jak mamy krowy, to mamy rozrzutnik obornika. Bo jest obornik, Bo więc jest obornik, potrzebny coś rozrzutnik. trzeba z tym zrobić. Czyli szereg maszyn tak naprawdę, które pokrótce omówimy, przedstawimy, niezbędne do obsługi terenów zielonych, tak? Tak. Nie Może ziel- pominiemy tam kosiarki, takie rzeczy, bo Dokładnie. tutaj one będą w polu dzisiaj bardzo ładnie prezentowane. Ale tak naprawdę dedykowane do obsługi gospodarstw hodowlanych. Hodowlanych. Mówimy o hodowlach, są różne, ale generalnie jesteśmy w takim terenie, gdzie powiedzmy hodowla bydła na mleko jest niesamowicie rozwinięta i naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bo to trzeba powiedzieć, że w Polsce naprawdę osiągnięto fenomenalny Dokładnie. poziom, jeżeli chodzi o to. Od wielu lat wykonuje się tak zwana specjalizacja tutaj gospodarstw i już z tych rozdrobnionych gospodarstw Tak. hodowlanych ze zwierzętami Tak. powstają profesjonalne gospodarstwa i to tak naprawdę o dużym pogłowiu, sporym Jeszcze- pogłowiu krów. Jeszcze byłoby lepiej, gdyby nie pryszczyca, która tutaj wszystkim doskwiera i ten strach przed pryszczycą w Polsce jest ogromny, bo normalnie jeszcze tutaj byłaby wystawa zwierząt. No, Niestety nie można było tego o ten przeprowadzić, aspekt ale jesteśmy uszczupleni. uszczupleni. Aczkolwiek mamy pierwsze godziny, pierwsze minuty tak naprawdę Tak. targów, już jest bardzo duża, spora frekwencja. Tak. No bo przy niedzieli też znajdujemy ten czas. Tu zawsze w niedzielę jest największa grupa klientów, bo to jest po prostu taki też moment, gdzie jest chwila takiego czasu, gdzie można zapoznać się z techniką rolniczą, a to jest idealne miejsce, które już od lat tutaj w tym miejscu, jak gdyby Polska Izba Gospodarcza realizuje ten projekt Taki zwany projekt. Zielone Zielonym Agroshow. Rozrzutniki obornika, nie? Bo to warto o tym mówić, bo było bardzo dużo zapytań Sporo. Już w wczoraj- przypadku ochrony środowiska, Tak, tego całego programu. Rolnictwa też 4.0. Dokładnie. I można by powiedzieć, że rozrzutnik obornika, Michał, bo Ty jesteś większym nawet specjalistą w tej materii, że to jest takie proste. A to się okazuje, że to nie do końca proste. I Bo mało tu mamy tego. taki model dosyć też specjalny. I to Nawet można podejdźmy trochę powiedzieć, bliżej. że tak, że jest to nie do końca rozrzutnik obornika, a rozrzutnik uniwersalny, Tak. czyli służący nie tylko do rozrzucania, precyzyjnego rozrzucania obornika, ale wszelkich Różnego innych- rodzaju tak, obornika. i różnego rodzaju, od obornika tutaj bydlęcego, przez kurzaki, indyczaki, jak ja to mówię, Tak czyli, jest. czyli trudne materiały Takie do rozrzutu. poflotacyjne rzeczy, Tak. nie powiem komposty, nie komposty, ale też wapno. Ale też wapno, czyli tutaj mamy bardzo szerokie spektrum zastosowania jakby maszyny Dokładnie. do naprawdę dużego wykorzystania. Nie? Nie, paradoksalnie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo akurat Bergman bardziej w Polsce, właściwie 100% wszystkich rozrzutników Bergmana sprzedajemy w tej konfiguracji adapter poziomy z adapterem tarczowym. Dokładnie. Do maksimum wtedy tak naprawdę maszyna jest wykorzystana, ponieważ ona staje się maszyną uniwersalną, służącą, tak jak Dokładnie wspomnieliśmy. tak. I bardzo dobrze sobie radzi właśnie z różnego rodzaju materiałami. I Czy mało jest tego, słomiasty, nie i słomiasty. z różnymi materiałami, ale przede wszystkim z różnymi ilościami materiałów, bo tutaj możemy zejść nawet z dawkowaniem precyzyjnym poniżej tony w aspekcie wapna, skończywszy tak naprawdę na aplikacji 100 ton na hektar Dokładnie. obornika. Dokładnie, ale też zwróćcie uwagę, że niby rozrzutnik obornika, nie? Mówienie, nie wiem, 5-10 lat temu o jakiejkolwiek precyzji, Nie, to była dosyć to abstrakcyjna. była kwestia po prostu, trzeba rozrzucić. Nie? Już 12 metrów szerokości to był fenomen. No to było wow. To już było wow, bo to załatwiły adaptery pionowe. A tu mamy adapter poziomy z porządnym adapterem talerzowym. Tak jest, duże tarcze, ponieważ metr średnicy, napęd wałka WOM 1000 obrotów, więc olbrzymie prędkości I obrotowe jakie tutaj. szerokości robimy teraz? Teraz nawet sięgamy przy rozwiązaniu V-Split do 36 metrów precyzyjnego, Paweł, rozrzutu. Dokładnie tak. Mamy coś takiego, co w rozrzutnikach obornika kiedyś, ja pamiętam jak sam się z tego śmiałem, rozrzut graniczny. Możliwość isobusa, Tak jest. tworzenia, współpracowania z mapami pola.
to wszystko już się stało Tak, możliwe. I dostępne tak naprawdę Dokładnie jest tak. dla każdego z Was, zatem zachęcamy. I też jest bardzo ważna rzecz, bo jak mówimy o rozrzuceniu obornika, no wszyscy doskonale wiecie, że w tym oborniku znajdują się różne wynalazki szatana. A to bardzo fajny tutaj aspekt poruszasz, Paweł. Mamy takie kolekcje zdjęć, co się znajdowało w różnych przypadkach, gdzie żeśmy robili, testowali u rolników. Ale tu jest też fenomenalnie rozwiązany sposób zabezpieczenia. System zabezpieczeń tak zwany indywidualnych, poszczególnych podzespołów. Osobne sprzęgło na jeden talerz, osobne sprzęgło na drugi talerz i osobne sprzęgło na adapter poziomy. Także I teraz można powiedzieć, Michał, że to jest, bo oni sprzedają, to jest teoria. My znamy różne takie mniej lub bardziej uszczypliwe teorie, ale ostatnio miałeś okazję rozmawiać z rolnikiem, który użytkuje 11 lat. dokładnie, właśnie model marki Bergmann TSW, TSW. nieco Mniejszy, od tam jest tego. seria 4000 i on sam mówi, przekładni nie ruszał. Nie ruszał. Maszyna ponad 10 lat, dokładnie 13-letnia maszyna z rynku wtórnego zakupiona. Dokładnie. Za Odry przyjechała. I nie robiła na ogródku działkowym. Nie robiła. Wykonuje corocznie 2000 ton tak naprawdę rozrzuca i żadna z przekładni, żaden łańcuch do tej pory nie był wymieniany. Więc ta opinia świadczy tutaj o jakości tych maszyn. 11 lat użytkowania. To jest fenomenalny wynik. Niektóre rozrzutniki po tam dużo mniejszym okresie wyglądają gorzej. Ale maszyny Bergmann to nie tylko rozrzutniki, ale to za chwilę. Za chwilę. Przejdźmy tu nawet obok zaraz, nie? Bo mamy takiego też bardzo specjalnego producenta, ja to tak nazywam, który się wyspecjalizował w bezrzędowym zbiorze kukurydzy, ale nie tylko, bo mają też do trawy, podbieracze. Dokładnie tak. Czyli adaptery dedykowane do sieczkarni. I to też jest taki przykład takiego fenomenu. Niemiecka firma akurat, dokładnie. I jeśli chodzi tak naprawdę o przystawki bezrzędowe, o podbieracze, tak jak wspomniałeś, do zielonek, no maszyny z górnej półki trzeba przyznać tutaj. Tak, ale to jest akurat też taki przykład, jak w naszej ofercie mamy McHale'a, który jest bardzo popularny w tym roku, zresztą w ostatnich latach, jeżeli chodzi o prasy, prasowiarki, czy te całe ich systemy, które mają. Specjalista, który powiedzmy właśnie skupił się na takiej gamie produktów. Jakiejś dosyć stosunkowo wąskiej gamie, ale przez to stał się profesjonalistą. Okej, można powiedzieć, że cena zawsze jest za wysoka. To jest najlepsze stwierdzenie. Jak ktoś się pyta o cenę, tak, zawsze jest drogo. Niemniej jednak stosunek ceny do tego, co ta maszyna sobą reprezentuje, co ona robi. Wszyscy producenci sieczkarni korzystają, w sensie użytkownicy, zamawiają praktycznie kempery. Są producenckie zestawy, Dokładnie. Niemniej jednak kempera spotkamy w sieczkarniach John Deere'a, New Hollanda, Klasa, Krone. Praktycznie One są. są. Kolejna maszyna, bo mówimy o użytkach zielonych. Tak. A użytki zielone, to co wspominaliśmy, to nie tylko zbiór. Dobrze by było, gdyby były w dobrej kondycji. Tak. I o tą kondycję trzeba dbać. Dokładnie tak. A dbać, Paweł, to znaczy regenerować. Dokładnie. Bardzo często, żeśmy w ostatnich programach mówili właśnie o tym, że te użytki zielone, one już są mocno ucywilizowane. Zaczęto myśleć. Pamiętasz nasze manewry w Kotlinie Kłodzkiej u naszego przyjaciela, pana Dziegcieronka? Tak jest. Gdzie żeśmy też testowali i tam już... No i tak naprawdę tam już ukształtowanie terenu też było bardzo wymagające. Bardzo wymagające, taki poligon doświadczalny tak naprawdę dla maszyn zielonkowych. Zwłaszcza tych dużych, tych szerokich. Właśnie. I teraz chodzi o to, że można bardzo prostą maszyną sprawdzić, że po pierwsze nacinamy, nie nacinamy, czyli ożywiamy ten system korzeniowy użytku zielonego, wyrównujemy kretowiny, bo jest tu szereg... Poprawiamy tak naprawdę przez nacinanie stopień absorpcji wody. Gospodarka tymi nawozami, które są przez to. Powiedzmy inaczej, ziemia, żeby rodziła, musi żyć. Dokładnie. I dzięki zastosowaniu tutaj regeneracji my to życie umożliwiamy, ułatwiamy. Tak, ale
Z racji tego, że powiedzmy firma mieści się w Wielkopolsce, jesteśmy bardzo powiedzmy praktyczni, pragmatyczni. I co robimy? Robimy coś takiego, że staramy się wykorzystać maszynę i przejazd, nie? Tak jest, do Jadę, maksimum. wydaje na paliwo, to marnuje, można powiedzieć, czas. Wykorzystajmy, skorzystajmy z podsiewacza, który uszlachetni nam użytek zielony. Oczywiście, Użytek uzupełni. zielony z biegiem czasu to jest taka naturalna rzecz, wypadają te najcenniejsze tak zwana składniki. jak ja to mówię, erozja następuje. Erozja jak gdyby gatunkowa albo pogłowie roślinne, które Tak. jest. A to jest niesamowicie ważne w procesie żywienia, zdrowego żywienia. Takiego, który będzie dawał nam pełne możliwości. Kukurydza. O też właśnie. Jedno z takich roślin, które powiedzmy przebojem weszło do Polski, bo ja pamiętam jak pierwsze kukurydze wchodziły, to było bardzo dawno temu i ona sukcesywnie zdobywała ten teren, Tak. idąc od dołu, Od aż w południa, końcu już teraz jest w całej Polsce siew kukurydzy. I sporo tego się I sieje. sporo jest Stąd tego. też warto tą chwilę tutaj poświęcić i kilka słów na ten temat powiedzieć. Dokładnie. I mówiliśmy w przypadku regeneratora, ale między innymi podobną rolę spełnia pielnik, ponieważ spulchnia nam ziemię wokół rośliny, dba o właściwy przekaz, jeżeli chodzi o rozwój systemu korzeniowego. Możemy też coś takiego zrobić, tak jak tutaj mamy akurat specjalnie taki zestaw combo, gdzie mamy tą część pielącą w ustawieniu na kukurydzę. Tak. Z bardzo na prostym, siedem- czytelnym 70 układem Na 75 na 75 cm, ale nie ma problemu ustawić na 70 Tak. bo część użytków robi się na zasadzie, że robi się 70, no bo po prostu są takie odmiany, które na to pozwalają, ale też można zwiększyć efektywność pola. I też w zależności, czy uprawa jest pod kątem zbioru na ziarno, czy na zielonkę. Dokładnie. Nawożenie. Bardzo cenna rzecz, bo tu jest jak gdyby składa się ta maszyna z 3 maszyn. Okej. Pielnik, podsiewacz nawozów i przednia ramka, która powoduje, taki że adapter. adapter, który powoduje, że podąża za linią siewu, za linią rozwoju roślin. Ma takie specjalne wąsy, które zbierają ten sygnał i one pozwalają nam jak gdyby kierować tą maszyną po polu po to, żeby uzyskać właściwy efekt. Tutaj możemy iść w kierunku ekologicznym bądź półekologicznym. Możemy zdecydowanie ograniczyć ilość środków chemicznych. Jest taka nazwa, którą wszyscy wymieniają ostatnio bardzo często i ona źle się kojarzy. Nie będziemy jej wymieniać, żeby nie drażnić. Niemniej jednak pielnik i nawożenie dedykowane, czyli dajemy wtedy, kiedy roślina potrzebuje. No też właśnie. Żeby I to nie jest od całe razu plus. wyrzucić tego nawozu, który jest kosztowny. Przecież nie tak dawno ceny nawozów nas zabijały. Troszeczkę się to unormowało, Dokładnie. ale mimo wszystko, Paweł, dzisiaj każdą złotówkę trzeba Należy niczym liczyć. ekonomista liczyć. Najsłynniejsze słowo w naszej firmie: panujmy nad kosztami. Tak. Hiszpański producent. Hiszpański. Może to wielu z Was zdziwi, że Hiszpanie, siew kukurydzy, zawsze patrzymy, no to były Kwernelandy, to były Kuna siewniki, Monosem. Tych producentów bardziej były Niemcy bądź Francja. Niemcy tak? bądź Francja i trochę Włosi. Ale bądźmy też szczerzy, że Hiszpanie sieją kukurydzę I mało tego, w trudnych warunkach. w bardzo sieją trudnych kukurydzę. warunkach. I tu na uwagę zasługują, jak gdyby ta maszyna ma kilka takich bardzo fajnych smaczków. To jest jedna z pierwszych i moim zdaniem jedyna rama na rynku, która w sposób skuteczny w całym okresie użytkowania pozwala rozstawiać co 5 cm ramy. I to jest fenomenalne, że my nic nie musimy tutaj przekręcać, rozkręcać, Tak. tylko tak naprawdę całe spektrum Dokładnie. tutaj regulacji Na wykonujemy rynku, tak. z kabiny operatora. Dokładnie. Na rynku są takie rozwiązania, ale tu zwracam uwagę na to, że po pierwsze system prowadzenia ramy, grubość tej ramy gwarantuje, że ona nie pracuje w okresie eksploatacji. Nie powoduje to działania, że w którymś momencie to lepiej lub gorzej z akcentem na gorzej Tylko chodzi. w całym okresie żywotności Dokładnie. użytkowania maszyny jest ten element sprawny. Też sekcja, skoro mówimy o uproszczonym i bezorkowym, to sekcja powinna mieć albo bardzo wysoką masę, albo mieć możliwość uzyskania tego Odpowiedniego docisku. Dokładnie. Hydraulicznie na każdą sekcję regulowane. I tutaj tak też mamy. Dokładnie. System kół tak zwanej gwiazdy rozgarniającej, która idzie przez sekcję, przed samą już redlicą siejącą,
też jest bardzo sprytnie zrobione, bo jest na tyle agresywny, że nam oczyści tą drogę A wiemy, dojścia. że w uprawach bezorkowych uproszczonych To jest z tym problem, i nazwijmy. mamy bałagan na polu bardzo często, Jest nazwijmy spory to. bałagan. Niemniej jednak te gwiazdy są wyposażone w specjalne dodatkowe kółko, które powoduje, że to nie przegłębi się, czyli na tych lżejszych kawałkach ziemi mamy szansę zadziałać tak, że to będzie profesjonalnie wykonane. Ja jeszcze bym się skupił, od kuchni bym poszedł, bo będziemy można rzucić okiem. Przejdźmy może po całym, Paweł, tutaj stoisku. Albo dobrze, no możesz Jak tą drogę najbardziej. wybrać, Michał, nie ma problemu. No musimy koniecznie wspomnieć, marka Arbos przechodzi rebranding Tak. i tak naprawdę zmienia się W Aupax. na markę Aupax. Rzecz jasna, wszystkie te ciągniki, bez względu na zmianę, która tutaj powstaje, nazwy marki, cały czas będą posiadały 7-letnią gwarancję, Tak jest. bez limitu motogodzin. Tak. Zakres mocowy dostępny na ten moment to od 25 koni, skończywszy na ponad 130 koni. Tak, ale już wiemy, że, bo już nawet w mediach różnych się pojawiło, była wizyta kolegów z mediów, którzy zwiedzali fabrykę, w której jest produkowane te modele. Już wiadomo, że oni mają w swoim portfolio i 300-konne ciągniki, i 200-konne. No bo niedawno, kilkanaście dni temu została uruchomiona jedna z potężniejszych fabryk ciągnikowych na świecie. Tak. Z tej fabryki docelowo będzie schodziło 100 tysięcy ciągników rocznie dużej mocy, czyli od 100 koni wzwyż. Dokładnie tak. Przejdźmy jeszcze kawałek dalej, bo mamy kolejną maszynę z rodziny Kempera, bo żeśmy, Michał, o tym wspominali, Tak, żeśmy wspominali. że nie tylko bezrzędowy zbiór kukurydzy, ale również można wyposażyć sieczkarnię w przystawkę Kempera do zbioru zielonki. Dokładnie tak. Bo w zależności od technologii Dokładnie. gospodarstwa A zdania różne, uczonych w tej kwestii są bardzo podzielone. Bo czy prasa, Czy prasa, czy przyczepa samozbierająca, dokładnie. czy sieczkarnia. Dokładnie, więc tu wszystko ma swoich miłośników. Trzeba tylko jedną rzecz zawsze podkreślić, że w przypadku, kiedy korzystamy z sieczkarni, wydajność zabija system. I tutaj, jak Paweł wspominałeś, od kuchni możemy się przesmyknąć między maszynami i zobaczyć sprzęty, które nam ułatwiają tą logistykę załadunku, przeładunku, czyli Bo to jest, ładowarki. Jak się popatrzy na gospodarstwo, powiedzmy nawet z hodowlą, to trzeba coś przewieźć. To muszą być komponenty dowiezione, to musi być jakiś obornik zabrany, to trzeba gdzieś coś załadować, coś przeładować. To już wszystko jest w formach tak zwanych wysokich, gdzie mamy big bagi, nie big bagi Tak. i to trzeba zrobić. Dokładnie. A tu mamy akurat przykład takich bardzo, powiedzmy, no nie monstrualnych maszyn. Nie. To są bardziej mini ładowarki. Niemniej jednak, Ale paradoksalnie, niczym, ogromną popularność niczym taki zdobywały. Szwajcar, jak ja to się śmieję. Tak, to jest Szwajcarek. Ale przede wszystkim dzięki bardzo dużej ilości adapterów, która Dokładnie. występuje, bo tutaj blisko 200 pozycji mamy. Od paleciarki, przez szufle tradycyjne. Nawet betoniarka jest. Betoniarki, koparki łańcuchowe, Ale koparki zamiatarki, podsiętne. nie zamiatarki, gdzie mamy Szereg. coraz więcej mamy takiej już naprawdę porządnej kultury. Te gospodarstwa są naprawdę dobrze utrzymają, mają pozbruki, nie pozbruki, to trzeba o to dbać. Sama miotła nie zawsze wystarczy. Nie zawsze. Przejdźmy do, powiedzmy, tej takiej wisienki na torcie, moim zdaniem, na tegorocznej wystawie UEZ. Po drodze patrzymy tutaj rzędowy zbiór kukurydzy. Tak, przystawka poprzez Capello. Capello, pardon. Capello, jak najbardziej Capello, włoski producent, bardzo znany i uznawany w całej Europie. Tak. Ale mamy tą wisienkę, to co Tak, wspomniałeś. lubię ją. Lubisz. Lubię, przyznaję, że... Zaczęliśmy od Bergmana I kończymy na Bergmanie. Przyczepa samozbierająca Shuttle. Największa z rodziny. Największa z rodziny. Dokładnie, Ale jest z rodziny. wersja... Jeszcze trzyosiowa, czyli Jeszcze jest wersja trzyosiowa. na Tu tak akurat zwanym tridemie. na tridemie. Która ogromny- uzyskuje ponad 50 metrów sześciennych pojemności. Tak, nie, trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ akurat w przypadku, kiedy mówimy o tego typu zbiorze, przy niestety dosyć dużym rozdrobnieniu gospodarstw, co nas spotyka? Spotyka to, że mamy sporo transportów. I tu jeden z też mocnych atutów. Bardzo fajnie to, Paweł, podkreślasz, bo profesjonalny zbiór zielonek to nie tylko
ta praca na polu, na użytku zielonym, ale nade wszystko Tak. pokonanie tych odległości z towarem. Dokładnie. I tutaj zależy nam na dobrym przygotowaniu wstępnym materiału tutaj Podebraniu żywieniowego. właściwym, Tak. czystym, O, odpowiednie to są- cięcie. To naprawdę to się w milimetrach mierzy. Tak, dokładnie. To- I tutaj to- mamy możliwość do teoretycznego pocięcia do 35 mm, czyli naprawdę Dokładnie. precyzyjne cięcie, a z tego Wymienność tak. noży, powiedzmy ta codzienna obsługa, nie? Ale właśnie ten transport, czy ściana dociskowa, A transport dzięki tutaj zawieszeniu resorowo-hydraulicznemu naprawdę możemy uzyskiwać duże prędkości przejazdowe, tak. co nam poprawia zwiększa tą logistykę. efektywność, Tak jest. logistykę, a to jest bardzo ważne. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.